Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Evstone, Leader i Wize. Kody rabatowe w opisie. Samochód już Wam znany, natomiast chcieliśmy dzisiaj go sprawdzić w takich warunkach bardziej zimowych, a z tego co wiem, to Łukasz ma więcej tych elektryków, więc będzie o czym porozmawiać. Zobaczymy, jakie będą pomiary w tunelu, bo w poprzednich testach tego nie było. A dzisiaj dzięki partnerom odcinka, czyli Wize i Evstone, nie idę do Łukasza z pustymi rękami. Dzisiaj ode mnie dostanie wycieraczki i takie opakowanie na kable jako podziękowanie za przybycie na Zakopane Test. Cześć Łukaszu. Cześć. To jest tak piękne auto i tak fajnie jeżdżące auto, że dzisiaj chyba zrobię jeszcze jedno ujęcie, takie z dołu. Fajnie się prezentuje na tych 20 i fajnie się prezentuje w tym kolorze. Z przodu mamy 245 45 20, a z tyłu 275 40 20, także pokaźne walce. A gdyby ktoś się zastanawiał, czemu takie ładne felgi ma, no to tutaj wiadomo, bo to jest z M-pakietem. Mi osobiście się podobają bardzo te felgi, dajcie znać w komentarzach, co o nich myślicie. I dzięki jednemu widzowi postanowiłem mierzyć te auta troszkę dokładniej, więc tak. Pod jaki krawężnik można podjechać tutaj, żeby nie uszkodzić tych elementów? Więc tutaj z przodu mamy jakieś 15 cm. Natomiast prześwitu ja tu widzę około 20 cm do baterii, co uważam bardzo dobry wynik jest. I trzeci prześwit, czyli tył. Do jakiego krawężnika możemy pojechać? No i tutaj mamy ponad 20 cm. Tutaj mamy pełną regulację foteli. Ja tu zaraz się postaram ustawić tak po mojemu, że tak powiem. Więc jadę tu troszkę do przodu. Idę zobaczyć, ile miejsca jest, gdy siądę sam za sobą. Przypomnę, mam 180 cm wzrostu. No i tak to wygląda, gdy siądę sam za sobą. Tutaj mam prawie 2 pięści wolnej przestrzeni. Tutaj mogę się tak dość komfortowo rozłożyć, bo z tego co pamiętam, to tylna kanapa się reguluje, pochylenie. Tutaj mamy też przejście na przykład na narty, bo można tutaj ten sam środek złożyć, taką może 1/6 tej kanapy. Co my tu mamy? Mamy tutaj 3-strefową klimatyzację, bo tutaj są nawiewy i regulacja klimatyzacji. Z fajnych rzeczy mamy tutaj jeszcze u góry takie lampeczki. Tu jakby chciał ktoś coś wozić, to można przegrodę zamontować. Podłokietnik dość taki twardy. Tutaj można jakieś kubeczki sobie zamontować. Tu kolejne takie wielkie miejsca. Myślę, że nawet sprawdzę, czy tu wejdzie 1,5-litrowa butelka. Popatrzcie, wchodzi. Z tego mamy jeszcze takie panoramiczne okno dachowe. Wystarczy odpowiednio kopnąć. Jest tutaj tak zwany kick sensor. No i już będziemy w stanie zrobić pomiary tego bagażnika. Bagażnik fajny, foremny. Na głębokość mamy tutaj do uszczelki ponad metr, czyli bardzo fajnie. Na szerokość między nadkolami mamy kolejny metr, a nawet 110 cm. No i teraz pomnożymy to razy wysokość. Wysokość do roletki jakieś 50 cm, czyli łatwo policzyć, że to jest jakieś 550 litrów. I razy drzwi. A pod spodem jeszcze taki fajny schowek na kable. Z tego co pamiętam, to bagażnika z przodu tu nie ma, a w bagażniku mamy jeszcze gniazdko 12V i haczyki na zakupy. A gdyby ktoś się zastanawiał, czy można pociągnąć przyczepkę, to można. Tutaj mamy masy DMC z przyczepą 3475, normalnie 2725, czyli przyczepka 750 kg. No i mamy tutaj światła, które wycinają samochody, natomiast jedziemy troszkę jakby na długich cały czas. Mam nadzieję, że wrócimy wieczorem, to przetestujemy, ale ja już wiem z doświadczenia, że to będą petarda światła. Zobaczymy, ile trzeba odejść, żeby nam się auto zamknęło. A ja wiem, za 3-4 metry jak odejdziemy, to auto się zamyka. I tak się zastanawiam, czemu to auto tak ładnie wygląda. No i Łukasz mnie uświadomił. Tutaj zazwyczaj wszystko jest srebrne, a w tym jest wersja z czarnymi ramkami i uważam, że to jest dużo bardziej eleganckie. Do kompletu mamy też czarne lampy i czarny grill. I wystarczy zakończyć ładowanie i gdy tutaj pojawi nam się białe światełko, to możemy wyciągnąć kabel. Nie trzeba już nic robić. Tak powinno być w każdym aucie i też powinny w każdym aucie być takie klapeczki. Popatrzcie, jakie to fajne i wygodne, a nie jakieś dyndające. To mi się zdecydowanie podoba. Stawiamy nawigację, Łukasz to ustawia w telefonie, wyślę zaraz do auta. Ja pierwsze co robię, jak wsiadam, ogrzewanie foteli. To jest to. I jeszcze potem Kierownica kierownicy. także. No i kierownica na kierownicę ogrzewana. Tak powinno być w każdym elektryku. A że to jest wersja poliftowa, no to poznacie, że już jest taki troszkę inny lewarek z zmiany biegów. Mamy też tutaj ładowarkę indukcyjną. Mamy tutaj programowane 8 przycisków. No i tutaj klasyka. Wszystko na guzikach. Tak, to mi się podoba. Tu mam przejmij jako cel. Zobaczymy, czy nam się zasięg zmieni. Pokazał 326, ale teraz wie, że będziemy jechać w góry. Pokazuje 261. To jest też opcja petarda. A skoro nawigacja wie, gdzie jedziemy, to czemuż by nie przeliczać zasięgu w ten sposób?
Mało auto potrafi, BMW bardzo za to chwalę. No i tutaj mamy od ładowania. Samoistnie się wyzerowało, mieliśmy 85% i ruszamy w stronę Zakopanego. Pokazuje nam, że będziemy na 16, jest aktualnie 14:10. I pierwsze co poczułem to dociąganie pasa, jak ruszyliśmy. No i ciekawy jestem, jak dzisiaj w tej bardzo zimowej aurze spisze się ten tył napęd. Prawej nic, z lewej się wyklepie, tak? Dokładnie. No i już wiem, że to będzie komfortowa jazda. No nie jadę pierwszy raz, więc nie będę udawał zdziwienia. No jedziemy pierwszym dziurawym odcinkiem. Takim autem to można jeździć po dziurach. Auto ma aktualnie ponad 12 000 km i od odbioru średnie zużycie to 21,4 kWh, co uważam za całkiem sensowny wynik jak na tak spory samochód. Po lewej taki spory podłokietnik, dość miękki, po prawej też całkiem sporo pianki. No i tutaj dużo miejsca na gadżety. Że to zimowy test to od razu Wam nagram. Startujemy z -1,5. Jak na przykład nie chcemy w lecie, żeby nam po głowie świeciło, co jest bardzo nieprzyjemne, no to możemy taką fajną roletkę sobie tu zasłonić. Możemy też to regulować, a jak przyciśniemy tak podwójnie, no to jedzie do oporu. Jak ktoś ma okno dachowe bez roletki, to wie, że to w duży upał bywa trudne. No i popatrzcie, jak to prosto i fajnie sobie Łukasz tu zrobił. Pod 7 mamy jednorazowe podgrzanie baterii w celu szybkiego ładowania, a pod 8 mamy uruchamianie klimatyzacji postojowej, czyli idziemy gdzieś do sklepu, chcemy mieć ciepło, jak wrócimy do auta, no to mamy. I to wszystko pod guziczkiem. Petarda. Łukaszu, pytanko z gatunku standardowym. Jak się zaczęła Twoja przygoda z elektromobilnością? Przygoda z Kiedy elektromobilnością zaczęła się już w 2021 roku. Był taki szybki epizod. Mieliśmy dopiero całoroczną tam Alfę Stelvio. Stwierdziliśmy, że duża nadprodukcja w fotowoltaice, może by takiego elektryka kupić. No i wzięliśmy na próbę na 2 dni Kia EV6, ale jakoś tak mnie to auto nie przekonało wnętrzem. Wtedy nie było jeszcze tej wersji GT Line, tylko była ta zwykła. Jakoś tak ten środek, tam jak dla mnie za dużo plastiku, no odłożyliśmy temat. No i w zeszłym roku w listopadzie stwierdziliśmy, że wrócimy, już minęły 2 lata, można było fajnie Alfę sprzedać. Wrócimy do tematu, do tematu, stwierdziliśmy, że na próbę kupimy taką używaną 1,5 roczną BMW i3. No i odebraliśmy ją 1 listopada, akurat tu z Krakowa od pierwszego właściciela. No a już po 6 tygodniach mieliśmy zamówione to, którym jedziemy. Czyli szybko się zdecydowałeś na iX3. Szybko. Po 6 tygodniach jazdy i trójką. Tak, było tak jak zawsze w filmikach mówisz, że spalinowe, które ja wtedy jeszcze miałem, Kia Sorento typowo, no hybryda, ale spalinowa, to stała, a wszyscy w sensie ja i żona jeździliśmy tą i3, że w pół roku zrobiliśmy nią 20 000. No tak to jest, jak się pojawi elektryk, to nie bardzo ktoś chce spalinowym już jeździć. Nie? No, To... przy baterii tam 30, bodajże 3 czy 2 kW, także no, tego ładowania troszkę było. Szybko doszliście do wniosku, że trzeba coś z większym zasięgiem. A dlaczego akurat iX? Czy to i3 Was tak urzekła, czy ogólnie? Nie, to nie była miłość do BMW, wręcz przeciwnie, zawsze jakoś tak mi ten samochód się źle kojarzył jako marka, że to tak dla młodych, jakoś tam w ogóle. Więc ciężko było się przekonać, że to. Ale po oglądnięciu różnych w salonie, po jeżdżeniu różnymi, no padło na X3. To jest samochód, który tam jest zrobiony na podbudowie powiedzmy spalinowego, ale ma ten środek jeszcze, to wnętrze takie jak było w samochodach. Jest prawdziwa skóra, jest deska w skórze. Głównie chyba z tego powodu. No ja jeszcze dodam od siebie, że jak miał kiedyś BMW kupić, to za ten układ jezdny. Mi się tak fajnie podobało to zawieszenie, że ono nie jest twarde, a się dobrze prowadzi. Nie? To no tak. Mało komu się to udaje w świecie aut ogólnie zrobić, a BMW to zawsze zawieszenia miało z górnej półki, czyli była i3, potem był iX. I czy kupiłbyś jeszcze raz ten zestaw? Tak. X jest dalej, znaczy X3, w którym jedziemy, rewelacyjny samochód, i3 teraz nim akurat córka jeździ, też bardzo zadowolona. Rozważamy trzeciego elektryka, bo trzeci samochód, czyli którym ja teraz jeżdżę, miała to być Kia EV9, ale trzeba było długo na nią czekać, premiera miała być i nie była. W końcu zdecydowałem się kupić coś po środku, więc kupiłem plug-ina Chryslera Pacyfikę. O, też bardzo fajne auto. Fajne auto, ładowane, także tam chyba bateria gdzieś jest 16, można tak realnie koło tych 50-70 w porywach przy dobrej pogodzie kilometrów zrobić. Także głównie jeżdżę nią na prądzie, wyjeździłem dopiero 2 baki, a zrobiłem nią ponad 10 000 kilometrów.
Więc na takie jeżdżenie do firmy, do pracy wystarcza. 13 km mam w jedną stronę, także łatwo obliczyć 13 razy 2, 26 i tak zostaje, żeby gdzieś podjechać. Codziennie na noc się podłączy, naładuje się. Ale jest myśl nad trzecim elektrykiem. Kurczę, no popatrzcie jak to jest, jak się zacznie od elektryka, to potem to już ciężko, ciężko jakoś od tej myśli odejść. A powiedz mi, jakieś dłuższe trasy robiłeś już tym iX3? Tak, no powiedzmy tutaj Bielsko, okolice Bielska, Jastarnia na Opomorzu. 3 razy zrobiliśmy taką trasę. Da się zrobić. Wbrew mitom każdy pyta, ile razy ładowałeś, a jak się jechało, a ile czasu spędziłeś. Da się i da się całkiem przyjemnie to zrobić. Trzeba się nauczyć pewnych zasad ładowania. Jaki masz swój sposób? Bo to każdy ma swój sposób. Powiedz może najpierw jaki ty masz, a potem ja powiem jaki ja mam. Sposób taki, Zobaczymy, czy mamy takie same. sposób taki, żeby nie ładować się na siłę 2 razy do pełna, nie marnować tego czasu, gdy ta bateria już nie przyjmuje energii, tylko podłączać się, gdy jest w granicach 10%, zobaczyć, gdzie jest na autostradzie najbliższa kolejna ładowarka szybka, jest 100 km, wystarczy się poładować 15 km, 15 minut, zjechać znowu na tą za 100-150 km, znowu się naładujemy w 15 minut, nogi rozprostujemy i można jechać dalej, nie czeka się, aż się auto naładuje, no ale 4 razy na takim odcinku 650 km trzeba było się ładować, ale to takie ładowania, tak jak mówię, no 15, może w porywach tam między 2 ładowarkami, gdzie odległość była tam 200 parę kilometrów, to było trzeba te 25 czy 30 minut się poładować, ale można, da się. Da się. No i też moje doświadczenie jest takie, że jak się robi tych przystanków więcej, a są krótsze, to ogólnie, nie wiem, masz takie wrażenie, że jest bardziej wypoczętym dojeżdżając do celu? A tak, i to różnicę zauważyliśmy teraz. Przyjechaliśmy jak zawsze po takiej trasie, gdy spalinowym autem, no to zajmowało, nie wiem, 6 godzin, 6,5. Przyjechaliśmy zmęczeni, nigdzie się nie chciało iść. Teraz przyjechaliśmy, trasa nam zajęła, jechaliśmy w ciągu dnia, no to zajęła nam jakieś 7,5 godziny, ale przyjechaliśmy, stwierdziliśmy, że idziemy na spacer, na drinka, na kolację pieszo, bo nam się chce. Tak, no to jest coś, co też tutaj... Zmęczenia był brak. Coś, co też ciągle opowiadamy na Zakopane testach, że może dojedziemy i godzinę później, ale potem mamy jeszcze cały wieczór dla siebie na przykład, a jak dojeżdżaliśmy tą godzinę szybciej, to zmęczenie powodowało to, że już wieczór był zmarnowany, bo nic się nie chciało, nie? A jeśli może zdradzić rąbka tajemnicy, to ile tak fajne auto kosztuje? Bo tutaj widzę, że to jest no nie taka całkiem standardowa iX3. No, myślę, jest doposażona chyba we wszystko, co się dało. Nie wiem, czy jeszcze było coś do kupienia, oprócz jakichś na przykład felg 21, no to uznałem, że to by było zbyteczne. No kosztowała finalnie po wszystkich rabatach, które żeśmy tam negocjowali z dodatkami w granicach 120 000 brutto już. Także no Myślę, mało, że... nie mało, dużo, nie dużo, w zależności jak na taki samochód w porównaniu do innych samochodów, gdzie i X3 elektryczna jest praktycznie tańsza, tak samo wyposażona niż diesel, no to jest mało, nie? Jeżeli miałbym kupić taki sam samochód w dieslu, to bym zapłacił więcej. No tak, jeszcze nie mógłbyś się ładować z fotowoltaiki, jeszcze byś płacił więcej za przeglądy, nie mógłbyś jeździć buspasami i parkować za darmo. Tak. Czyli generalnie w przypadku BMW, jak ktoś lubi oszczędzać pieniądze i mieć jeszcze bardziej komfortowe auto, no to nie ma wyboru, musi kupić iX3. Dokładnie, Z takiego ciekawego, polecam. z takiego wyposażenia dodatkowego masz jakiś tu aktywny tempomat i tak dalej? Co tu jest? Tak, jest aktywny tempomat, jakieś jest też ruszanie samo na zielonych światłach, no ale wiadomo, w naszym kraju to nie działa, nie będzie pewnie jeszcze długo działać. Wszystkie aktywne asystenty typu martwe pole, jakieś nagłe hamowania, ruch poprzeczny, wykrywanie pieszych, także wszystkie te pakiety, które były możliwe do tego samochodu, albo były w opcji startowej, albo po prostu dokupiliśmy w pakietach jakichś. Czyli mamy tu kompletnego, całkiem sporego SUV-a. No właśnie, z jakimi osiągami? Ile tutaj mamy koni, jakbyś przypomniał? 286. Dobra, wracając do kosztów, pytanko, ile kosztowało ubezpieczenie tego samochodu, bo niektórzy twierdzą, że jakoś straszne są drogie ubezpieczenia elektryków, a ja tu będę mówił, że raczej nie. Nie, no ubezpieczenia nie są drogie. Tutaj ze względu, że samochód jest w leasingu z BMW, pierwszy rok musiałem wziąć od nich, nie było możliwości polisy własnej, ale nie było źle, jest tu jakiś Allianz 4800, kompletny pakiet wszystkim, także jak za nowy samochód i w pakiecie leasingowym, no bo to trzeba sobie powiedzieć, że te pakiety leasingowe zawsze mają tam swoje jakieś rzeczy droższe, więc to i tak nie było źle.
Myślę, że bardzo rozsądna oferta, ale w następnym roku nie zapomnij zadzwonić do Beniamina, bo on czasem potrafi jeszcze coś tam. Na pewno zadzwonię, drugi rok mogę mieć polisę własną, także myślę, że skorzystam z jego usług, także... Linki jak zawsze znajdziecie w opisie. A wracając do samochodu, czy przesiadłbyś się z powrotem na spalinowe, jeśli byś nie musiał? O, tak? Nie, na spalinowe nie. Teraz jak nieraz w Pacyfice albo mi się bateria skończy, albo teraz gdy było zimno, no to wiadomo, gdy jest na minusie, to plugin tak działa, że pierwsze odpala, to jest takie, przyspieszy się, doda się gazu, co to jest za dziwny hałas, co to za dziwne drgania. Co To tu się jest- dzieje? Tak, także nie, spalinowy nie. No tak to wygląda. No trzeba zawsze jakieś kompromisy w życiu ponieść i tu kompromisem jest to, że no, musimy się gdzieś podładować, musimy sobie to gdzieś ogarnąć, to jest jakiś tam minus, natomiast summa summarum dojeżdżamy dzięki temu mniej zmęczeni i dla mnie trzeba zawsze tak miarkować sumę plusów i minusów, nie? I gdzie jest więcej plusów i minusów i na dzień dzisiejszy, jeśli ktoś ma oczywiście możliwość, ma gdzie ładować auto, to ja się dziwię, że ludzie z spalinówkami jeszcze jeżdżą. Nie wiem, dla mnie to jest ciężkie do zrozumienia. Tak. Jeszcze bardziej ciężki do zrozumienia jest ten hejt i te popychanie różnych nieprawd i półprawd na temat aut elektrycznych. Dla mnie to jest po To prostu... się zawsze słyszy, no. nie? A teraz są mrozy, to pewnie 100 km przejedziesz, nie? Czy tego typu jakieś stereotypy, co nawet ktoś ich nie ma sprawdzonych, tylko gdzieś przeczytał albo powtarza, co ktoś powiedział, nie? Ale zawsze myślę, że z jakimiś takimi nowościami, z czymś innym zawsze tak jest, nie? Czy Zawsze to tak będzie jest. samochód, czy to będzie rower. Najbliższe mojej pamięci to są smartfony, jak wchodziły i byli ludzie, którzy z tymi starymi klawiszowymi telefonami chodzili jeszcze dość długo Tak. i mówili, że smartfona nigdy, a teraz weź spotkaj kogoś z zwykłym telefonem. No praktycznie już nie ma, Tak, nie? tu nawet starsze roczniki to już każdy smartfon i Każda babcia Facebooka. jakieś wiadomości, czy jakiś Facebook i pożeracz czasu, ale jak widać dla każdego przedziału wiekowego się sprawdził, także miejmy nadzieję, że z elektrykami, samochodami też tak będzie. Też tak będzie. Myślę, że też tak będzie i no, patrząc na kraje jak Norwegia, gdzie tam to się wszystko zaadoptowało, nikt tam do salonu nie chodzi już po spalinowe, a większość chodzi już po elektryki. No myślę, że u nas też kiedyś tak będzie, mam taką nadzieję. A, jeszcze jedno pytanie z gatunku standardowych. Czym się na co dzień zajmujesz? Bo ja robię takie prywatne statystyki. Czym zajmują się kierowcy aut elektrycznych, jeśli możesz nam coś tu zdradzić? Znaczy zajmuję się, prowadzę firmę materiały do ociepleń budynków, czyli elewację poddasza, jeżeli chodzi o handel. Usługi nie, usługi tam mamy wykonawców, których możemy polecić, ale jako tako się usługami nie zajmujemy, tylko handel w obszarze tam kilku województw w Polsce, także to nie ma problemu. Czyli że jakby ktoś jesteśmy chciał styropian, to do Łukasza, tak? Dokładnie, styropian, wełna, wszelkiego rodzaju elewacje. A także druga firma, co żona bardziej prowadzi, to produkcja pewnych tam tak, elementów do ociepleń. To jak nie zapomnisz mi podesłać linków, to ja tam też dam w opisie. Jasne. Jeszcze tak, no już wiem, że ładujesz się z fotowoltaiki, ale masz jakiś sposób, jakieś urządzenie, jak to ogarnąłeś, to ładowanie tych dwóch elektryków? Znaczy się tak, ładuję się i w domu, i na firmie, którą mam tam 800 km od domu oddaloną, także też nie jest problem, że żona jest często na miejscu, także w ciągu dnia sobie poodłącza i auto jest zawsze naładowane. Pierwotnie ładowaliśmy tą X3 ładowaliśmy pierwsze zwykłą ładowarką, która była w bagażniku, czyli tak zwaną cegłą, ale przy tym jak tam jest bateria 33, ładowało się to 10-12 godzin, także w pierwszym tygodniu po zakupie samochodu zakupiłem wallboxa. Oryginalnego z BMW, nie chciało mi się wtedy, nie znałem się jeszcze, nie chciało mi się w jakieś inne kable siłowe bawić, także kupiłem takiego wallboxa i na co dzień obydwa samochody ładuję nim. Ładuję tam z mocą powiedzmy 10,8, tak pokazuje Pod samochód. 11 kW. Dokładnie tak, to powinno W być jakim czasie siły. naładujesz taką X3? No, mówmy o tym, w czym siedzimy. Tak, no to tutaj naładujemy w granicach tam powiedzmy 6 godzin, w porywach do 6,5, gdy to będzie bardzo wyczerpane, nie? Gdy podłączam 5%. Właśnie, bo nie powiedzieliśmy, jaka tu jest bateria. Bo tu jest, pamiętasz jak to było? Bateria jest gdzieś w granicach 75. Na autostradzie, gdyby był samochód powiedzmy naładowany do pełna, tak jak startujemy z domu do autostrady, mamy 30 km taką drogą powiedzmy trochę ekspresową, więc też w granicach 100 na godzinę, ale tak naprawdę jadąc autostradą te przepisowe 140 km na godzinę, no to tak nie zrobimy więcej jak jakieś 250. Jakie masz typowe zużycia takie z tej autostrady, jak to wygląda i z takiego ruchu codziennego?
No to tak, no z autostrady zużycie, co byliśmy ostatnio, to już było na minusie, -2, no to zużycie było tak powiedzmy między 28 a 30, takie typowo autostradowe, czyli od ładowarki do ładowarki, gdzie cały dystans pokonywaliśmy autostradą, nie jakąś poboczną drogą. Także wtedy tam 28-30. Ale byliśmy tam miesiąc wcześniej, gdy były temperatury dodatnie, no to było to gdzieś w granicach 24-26 W tych granicach. kilowatów. A jeżeli chodzi tu na miejscu, no gdy nie było zimy, była lato, wiadomo, klimatyzację też się włącza, także też jakieś zużycie pobór był, to można spokojnie tam w granicach 18 średnią utrzymać. W porywach tam jak drogą ekspresową czasem się pojedzie, no to bywało 20, ale z kolei jakimiś drogami powiatowymi to potrafiła średnia być 16. Gdy tam jechaliśmy te 80-90 na godzinę, to można i 16 zrobić wtedy średnią. Czyli generalnie jak na takie duże auto, no bo i X3 to jest jednak kawał samochodu, no to tutaj BMW się postarało. No musi być ten cały zestaw napędowy, że tak powiem, dobrze zoptymalizowany. A jakieś plusy, minusy już po tym 12 tysiącach, może udało Ci jakiś minus odkryć, bo to zawsze wszyscy są tacy żądni, wiesz, wad, nie? Jedynym minusem przy zakupie tego samochodu, który nam po głowie długo chodził z żoną, to był, że jest tylko tylny napęd, że nie ma napędu na 4, bo głównie wszystkie samochody ze wcześniej miały ten napęd na 4. Obawialiśmy się tego bardzo, ale teraz już wiem, gdy przyszła zima, pierwsze śniegi za nami, nie odczuliśmy tego w ogóle. Nie ma problemu, że auto jakoś się kopie, czy że jakoś tam tył zachodzi, nie ma tego. Także powiedzmy ten minus, który jedyny dla mnie był, znikł. Czyli da się jeździć z takim tylno-napędowym, a ostatnio były naprawdę spore opady, co widzicie na załączonym obrazku. No i ciekawe, czy za chwilę będzie widać Tatry. Dzisiaj taka przepiękna pogoda. To jeszcze jakie sprzęty, Łukaszu, elektryczne masz u siebie? Bo to ja wiem, że te sprzęty elektryczne to są zaraźliwe. Zaraźliwe. No tak naprawdę inaczej. Zaczęło się od rowerów. Już od jakichś, nie wiem, 3 lat mam z żoną elektryczne rowery. No się z żoną i córka ma elektryczny, i nawet syn 9-letni też się już do elektryka przekonał, także zaczęło się od rowerów. Zaczęło się od rowerów, czyli takim motoryzacyjnym pierwszym sygnałem był rower, a potem auto. No u mnie było tak samo. Też najpierw chyba z rok jeździłem rowerem elektrycznym i stwierdziłem, że tak fajnie się na tym prądzie jeździ, że trzeba iść dalej i kupiliśmy Leafa. No a potem już Niro. I co najciekawsze, to Niro było kupione w ten sposób, że rata leasingowa odpowiadała naszym oszczędnościom paliwowym Tak robionym będzie. na Leafie. No. Tak, czyli można powiedzieć, że za samochód nie płacisz. Bo Nie płacisz. W skali miesiąca mnie to auto nic nie kosztowało. Spalinowe poszła jako wpłata wstępna, a rata leasingowa przez 3 lata to była ta kwota, którą wydawaliśmy na paliwo, a przestaliśmy wydawać. A paliwo jeszcze zdrożało, więc dzisiaj byłoby to pewnie jeszcze więcej. Pewnie tak, więc da się to sprytnie zrobić. No wiadomo, że nie dla każdego i nie zawsze, natomiast jak większość Polaków dobrze policzy, a większość mieszka w domach, więc ma się gdzie ładować, to taki jeden elektryczek to mógłby już na każdym podwórku według mnie stać. Tak, śmiało. Do takiego jeżdżenia na miejscu to już w ogóle to jedyny samochód. No, statystycznie kilka aut stoi przed tymi domami, no 2 to pewnie na pewno, no to czemu jeden nie jest elektryczny? No, nie sądzę, że akurat, nie wiem, w domu mieszka 2 przedstawicieli, którzy mają codziennie spotkanie w Ustrzykach i w Szczecinie, nie? Tak, bo jedynie do tego, bo powiedzmy elektryk by się może nie do końca sprawdził. No jest tu rewelacyjnie cicho. Gdy nie przejeżdżamy przez dylatację, udaje się nawet czasem zobaczyć 59 dB. To najcichszy samochód na Zakopane teście. A Łukasz mi powiedział dlaczego. Tutaj jest dodatkowy pakiet wyciszenia i dzięki temu mamy choćby klejone z przodu szyby. I uważam, że ten pakiet warto kupić zdecydowanie. Jak pamiętasz, ile on kosztował? Jak to wychodziło tutaj? 1000 albo 1200 zł, już nie wiem, mylę chyba z podgrzewaniem kierownicy, bo to też było 1000 albo jedno kosztowało 1000, drugie kosztowało 1200, obydwie rzeczy wzięliśmy. No I warto było. Warto było. Przy tej wartości samochodu to już nie robi jakiejś wielkiej różnicy, a zrobiło robotę. Mało zbliżamy się do 800 metrów nad poziom morza. W Rdzawce będziemy przy Circle K robić wyniki będą zużycia. Tam taki przepiękny widok na Tatry. A tu takie zużycie. Po 66 km mamy 25,1 kWh. No i robi się poważnie zimno. Mamy już minus 4,5 na zewnątrz. Zobaczymy, co tu na budowie. Budowa troszkę stoi, no ale nie ma się co dziwić. Chociaż nie, ktoś tam coś jedzie. Odśnieżają budowę. Coś się dzieje. Kurczę, ale widoczek. No dzisiaj to mistrzostwo świata.
Jesteśmy w Nowym Targu. Zużycie nam systematycznie maleje. Przed nami takie miejsce, gdzie bardzo często stoją, więc tutaj uważajcie. No i tak jedziemy i widzimy te dymiące kominy po lewej i po prawej. Na szczęście tu obieg wewnętrzny robi robotę, ale jako że Łukasz między innymi handluje styropianem, a ja mam tu pewne doświadczenia, które jak się okazuje pokrywają się z Twoimi, Dokładnie. nie ma lepszej inwestycji niż dobre docieplenie domu. I to chcę, żeby przy okazji dzisiejszego odcinka wybrzmiało. Nie wiem, jakie jest Twoje tutaj obliczenie, natomiast jak ja budowałem dom, no to każdy centymetr styropianu to się zwracał w kilka lat. To nie było lepszej inwestycji niż dokładać tego styropianu i to naprawdę w opór. Nie wiem, jak Ty się na to Tak, zapatrujesz. zwłaszcza, że ta energia grzewcza, czy to prądem, czy gazem, czy węglem ktoś ogrzewa, ona ciągle drożeje. A raz wyrzucone pieniądze w ocieplenie budynku, czy to dachu, czy elewacji, no to potem wracają się w corocznych rachunkach i komforcie, no bo to oszczędność rachunków to jest jedno, a dwa komfort utrzymania jednakowej temperatury w domu. Dajemy sobie 22 i dom nam utrzymuje te 22 stopnie, a nie, że mamy widełki od 18 do 22, bo ciągle gdzieś ucieka, nie? Czy wygrzewamy mury niepotrzebnie, bo nie są ocieplone. No, ja mam takie doświadczenie, mam też dobrze docieplony dom, że przy takich sporych mrozach po minus paręnaście my jedziemy na tydzień na ferie, ja wszystko wyłączam. Ja wiem, że ten dom mi tam spadnie do parunastu stopni, więcej nie spadnie, bo on jest tak szczelny. Tak, I ja przez poniżej tydzień 12 nie muszę w ogóle grzać, nie? Poniżej I potem 12 tylko nie mam możliwości. z aplikacji sobie to odpalam tam dzień wcześniej, żeby wygrzać z powrotem do 21 i tyle, nie? A gdybym miał dom niedocieplony, to bym ten tydzień ferii musiał grzać ten budynek nie wiadomo po co, ale nie? dobrze pomyślałeś, nie? Tak jak rozmawialiśmy 10 lat temu, ocieplałeś budynek, wtedy ta wiedza w Polsce o tym ociepleniu była jeszcze mniejsza. Mówisz, w projekcie miałeś pisany 15 cm, zastosowałeś 20. Inni klienci przychodzili, że mają 15, a im 10 wystarczy. No i co dzisiaj? Dzisiaj dokładają drugą 10 za drugie takie pieniądze. No tak, bo to robota drugi raz to jest masakra, natomiast przy budowie domu takie dodatkowe 10 cm styropianu, to ja nie widzę lepszej inwestycji na dzień dzisiejszy. I jeśli Tak, bo ktoś się inwestujemy zabiera... tylko w tę różnicę z tego styropianu. Cała reszta czy pracy, czy innych materiałów jest stała, jest taka sama. Nie? Dokładnie, A dokładnie. ocieplenie nam robi grubość styropianu, czy przy wypadku dachu wełny. No, zdecydowanie warto myśleć, a zwłaszcza w czasach, kiedy są kalkulatory takie, gdzie można sprawdzić, ile dołożenie styropianu kosztuje, no to zadzwonić do Ciebie i powiesz, że to kosztuje, nie wiem, 5 000 przy takim budynku, dodatkowe parę centymetrów, a potem Tak, to szybko wchodzimy w kalkulator, który nam wyliczy, że nie wiem, budynek zamiast 20 000 kWh zużyje 15, no to wiadomo, że 5 000 kWh mniej, to lekko licząc to jest tam 5000 zł, nie wiem, liczę po złotówce średnio, że dla prostoty oczywiście każdy niech liczy dokładnie. I wychodzisz na przykład rok, 2, 3 i się zwraca te kilka centymetrów styropianu. Tak, to są pieniądze, które No. do nas wrócą, a później będą zarabiać na nas, powiedzmy, inwestycja, nie? A poza tym no, zawsze mogą przyjść jakieś gorsze czasy, komuś jakieś może się coś załamać, nie Tak. wiem, praca czy coś i nie będzie musiał wydawać 5-10 tysięcy rocznie na ogrzewanie, tylko jak to dobrze zrobi, to 2-3 tysiące i Dobry można nawet aspekt duży poruszyłeś. budynek, nie? Tak, to jest też dzisiaj mamy, a co będzie kiedyś, nie? Dzisiaj No. mamy, zainwestujmy w to, później nam się to wróci, gdy być może nie będziemy mieć. Każdy kiedyś pójdzie na emeryturę, sądząc z tego, jak wygląda demografia, to nie liczyłbym na ZUS, więc no, dobre docieplenie budynku to jest petarda, a poza tym u nas to się też sprawdza latem, bo Tak. miałem klimatyzator, który sprzedałem, z mieszkania go przywiozłem, sprzedaliśmy, bo stwierdziliśmy, że to jest bez sensu. Wystarczy, że ten dom sobie gdzieś tam wychłodzimy i potem on potrzebuje, nie wiem, tygodnia, żeby się wygrzał latem. Wystarczy Tak. w nocy na chwilę otworzyć okna. Styropian nam tak samo, czy wełna w dachu działa jako izolacja w drugą stronę w lecie. Tak, to działa w dwie strony. A do tego jeszcze jak mam teraz pompę ciepła i były takie temperatury w miarę przyzwoite, to ja tylko grzałem ten dom w dzień i on się przez noc nie wychładza, nie? Bo on tam musi być naprawdę duży mróz, żeby on stracił stopień na dzień, nie? Tak, to Więc mogę sobie dowolnie tą pompę sterować wtedy, jak mi fotowoltaika pracuje, wtedy jak jest ciepło na zewnątrz, jak jest COP nie 3, tylko 5, bo w nocy jest 3, a w dzień no jest dokładnie, 5. gdy w nocy mamy No. duży minus na temperaturze, no to pompa ciepła nie będzie aż tak wydajna, gdy to zrobimy w dzień. Gdy to zrobimy w dzień. No i to można sobie wszystkim wysterować, ale musimy mieć dom z gatunku termos. Tak bym to nazwał. Warto o tym pomyśleć, gdy się da pomyśleć. Zastanowić się 2 razy, niż zrobić coś, co później będziemy naprawiać za duże, zmieniać za duże pieniądze już wtedy. No, zdecydowanie.
Nie wiem, jak się zapatrujesz na temat jakichś okien trzyszybowych, takie jakieś wtórne. Tak, Bo za moich czasów to się nie kalkulowało, to się zwracało, ja to liczyłem 20 lat na przykład, nie? Ale myślę, że to się też już zmieniło, bo tak, no dzisiaj ta różnica nawet w cenie oknami się nie zajmuje, ale tam kupowałem prywatnie okna niedawno, więc sobie porównałem. Różnica między tam zwykłymi dwuszybowymi a trzyszybowymi o tam lepszej ramce nie jest już jakoś, że to jest 50%, bo tam mamy różnicę 10-20%, więc to też są pieniądze, które się wrócą. A wiem, bo wymieniłem 2 okna w domu, 10-letnim już, wymieniłem 2 okna na trzyszybowe i jest różnica. Do okna można podejść, szyby można dotknąć, ta szyba jest ciepła, nie jest zimna tak jak dwuszybowym. Także tu też na pewno wybór okien ma duże znaczenie. no i ocieplenie poddasza, no ja mam akurat 30 wełny i ty chyba masz tak samo. Tak, 2 razy 15 wełna, jak jest możliwość, gdy nas nie ogranicza wysokość, albo czasem czasem warto zrezygnować z tej wysokości na plus tego, że będziemy mieli cieplej i dać jednak te 2 razy 15 cm dobrej wełny. No i tak się podejmując dobre decyzje, można po wielu latach ciężkiej pracy do czegoś dojść. No i myślę, że Tak. przedsiębiorcy to są ci ludzie, którzy myślą i dlatego dużo przedsiębiorców jeździ elektrykami. No bo jeśli można mieć fajne auto, taniej, przy niższych kosztach, jeszcze do tego przyjeżdżamy do celu mniej zmęczeni, no to czemuż by jeździć dieslem, nie? Tak, i Po co? koszty eksploatacji, bo tylko mówiliśmy wcześniej o paliwie, ale gdzie serwisy. Gdy ja robię dużo kilometrów, wcześniej jak miałem samochód spalinowy, serwis był co 15 000, no to ja jeździłem co 3-4 miesiące na serwis, który tam kosztował 1500 zł, jakieś oleje, filtry. Choćby klocki hamulcowe, które Dokładnie. zazwyczaj trzeba było wymieniać co tam kilkadziesiąt tysięcy, no to już jak delikatnie jeździłeś, a W elektryku tego nie mamy, nie? tu praktycznie nie ma. No, nasz Leaf ma teraz 130 000 i ponad połowę klocków, Kia ma 3/4 klocków i 90 000, no to przecież jakbyśmy mieli spalinowe auto, to już byśmy mieli drugie, trzecie klocki, nie? Tak. I pewnie I już tarcze. kolejne tarcze, nie? I tarcze, tak. I to tak się właśnie, no tak się oszczędza pieniądze, no. Wiem, że będą tacy, co będą mówić, że elektryki są drogie i nie dla nich, no bo czasem dla kogoś najtaniej jest taksówka, jak mało jeździ, natomiast jak ktoś dużo jeździ, no to w zasadzie nie ma wyboru, jeśli myśli Tak, racjonalnie. tym bardziej, gdy jeszcze wiemy, gdzie jeździmy, mamy stałe trasy, to już w ogóle tylko samochód elektryczny, bo jeżeli ktoś się waha, bo jeździ codziennie gdzie indziej, czy rano się dowie, gdzie jedzie, no to może do tego elektryka dałoby się, ale trzeba by było się troszkę bardziej postarać, żeby go użytkować. Ale gdy mamy stałe trasy, tylko samochód elektryczny. No, dziś nie dla każdego, ale już dziś myślę, że dla większości, o, może tak. Dobrze powiedziane. A po prawej widzicie już budowę torowiska, podobno na święta ma jechać do Zakopanego pociąg, no zobaczymy. Słyszałem. Tory były zwinięte. Mam nadzieję, że ten pociąg zacznie w końcu jeździć tak szybko, jak jeździł przed wojną, jak dziadek opowiadał, bo na razie jeździ ciągle dużo wolniej. No i jesteśmy w Poroninie, przy Leninie. Po 90 km mamy 22,4. I teraz będziemy skręcać na Zakopane. W resztkach zachodzącego słońca na 12 macie Giewącik, a za chwilę na 12 będzie Kasprowy. I ostatnie kilometry przed nami, na 12 Nosal. Niestety już nie działający od kilku lat. No i pytanko, jako że jesteś dość świeży w elektromobilności, czy już zaznałeś przyjemności korzystania z aplikacji? Tak, aplikacja dużo daje. Nie dość, że możemy sobie włączyć wygrzewanie samochodu, gdy zapomnimy jakiś harmonogram wcześniejszy ustawić. Otworzyć auto, raz była potrzeba, to potrafiłem z żonie zdalnie otworzyć auto, bo sobie coś zapomniała, a byłem na spotkaniu, z którego nie mogłem wyjść, otworzyłem auto, wzięła, zamknąłem. Także aplikacja do samochodu, bardzo dobra rzecz. No i wiesz, ile masz naładowane od razu. Tak, i... procenty widać, stan ładowania widać, nie trzeba latać pod ładowarkę, patrzeć czy już, tylko widzi się i można sobie jeszcze deser do obiadu dobrać. Tutaj taką anegdotkę opowiem, jak któreś samochód z parku prasowego pożyczałem, który już tam jeździł w tym parku prasowym na przykład rok, to usłyszałem, że jestem drugim, który prosi o dostęp do aplikacji, bo nie musieli to jakoś tam... No, Gościa wprowadzić Tak, czy coś tak, pewnie. tak. Więc no, większość ludzi, którzy testuje auta tak zawodowo i wchodzi w te tematy testowania elektryków, no robi dużo błędów, bo nie są świadomi tego, czego się świadomi użytkownicy, tak jak ja czy ty, bo my już w tym siedzimy troszkę i właśnie zainstalujemy sobie aplikację i poznamy dużo więcej plusów tej elektromobilności niż taki Szary Kowalski, że tak powiem, nie? Nawet jeśli nie jest Szarym Kowalskim, tylko testerem samochodów, ale no innych. Tak, no do wszystkiego trzeba mieć inne
dobre podejście. Jeżeli źle podchodzimy, no to To wszystko jest B. tak. No i jesteśmy. Dojechaliśmy. Popatrzcie, jaki fajny wynik, jak na tą zimę. Minus 4,5 stopnia. 90, prawie 9 km za nami, 23,2 zużycie. I Łukaszu, czyń honory. Niestety mamy nadal awarię, tak jak w poprzednim odcinku. I zobaczymy, jaka jest ładowarka pokładowa. Z tego co wiem, to jest chyba 11 i nawet nie może być inna. Czy może być inna? 11. Zobaczymy, jak szybko się rozpędzi. Przypominam, że aby się nie chciało rozpędzić, to trzeba dopychać kabel, bo czasem może nie kontaktować. No i od razu wskakuje prawie 11 kW mocy ładowania. No i przepyszna pizza zjedzona w Laplai. Zeszło nam dzisiaj 53 minuty. No i zegary pokasowały się same. Bardzo fajnie to tu nocą wszystko wygląda. No i co? Automatyczne światła włączone, więc będzie nam wycinał. I ruszamy w stronę Krakowa. Mamy 16:48. Jeszcze sprawdzę, ile nam tam Google pokaże. Minus 4,5 teraz na zewnątrz. Ale jest przeraźliwie zimno. Google nam pokazuje, że będziemy jechać godzinę 45, mamy 99 km i że powinniśmy być na 18:34. No to ruszamy. No i fajnie, że mamy w trybie B1 Pedal Driving i fajnie, że mamy takie dość nieduże zużycie. Stoimy tu, grzejemy się, jest duży mróz, bo już minus 8. Także dzisiaj zdecydowanie zimowy test. No i jesteśmy z powrotem pod Janem w Skawinie. Dojechaliśmy sobie na 18:37, 174 km nam jeszcze prognozuje i mamy prawie pół baterii, także całkiem sensownie. Zużycie 14,8 kWh i z powrotem przejechaliśmy 99,6 km. Natomiast na zewnątrz jest minus 8,5, było nawet minus 9 momentami, więc zdecydowanie duży wynik. No i teraz tak, krótkie podsumowanie tego samochodu. Bardzo lubię te BM-ki elektryczne. Jak to BM-ka, dobrze się prowadzi, a do tego jak taki fajny elektryk, całkiem sensowne zużycia. Dzisiaj duży mróz, więc pewnie troszkę większe niż normalnie, ale tak czy siak przyjemny samochodzik. Aktywny tempomat działa w taki sposób, że jak stoimy w korku nawet dłuższą chwilę, to nam ruszy, co na wielki plus. Bardzo fajne te światła wycinające samochody sprzeciwka i bardzo dobrze świecące. Czego tu chcieć więcej? Ogrzewana kierownica, ogrzewane fotele, fajne utrzymanie na pasie ruchu, fajne światła. Dla mnie kompletny samochodzik, także dziękuję Ci, Łukaszu, dzisiaj za przybycie na Zakopane Dziękuję Test. także bardzo. Gratuluję tak fajnego samochodu i na koniec, jak zawsze, dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć.